Dzień dobry, witam Was wszystkich na moim nowym kanale. Na imię mi Czarek. Mieszkam w tej części Meksyku, południowej części Meksyku od ponad 20 lat. A tu w tej dżungli no to już jest 6, trochę ponad 6. Także pod wpływem namowy mojego kolegi zdecydowałem się nagrać ten filmik i może ciągnąć dalej tą całą moją drobną historię mojego życia w tej części świata. A tak na początku to chciałem Wam powiedzieć, że przede wszystkim nie jestem mówcą zawodowym, a poza tym 40 lat braku kontaktu z żywym językiem polskim też robi swoje. Także czasami coś mi się zapomni, gdzieś mi tam się język poślizgnie, coś może źle wypowiem. Także mam nadzieję, że nie będziecie na to zwracali uwagi. A poza tym ja też nie robię jakiejś wielkiej mowy do ludu, także to też nie jest aż tak ważne chyba. Co następnego? Jeśli chodzi o robienie filmów, no to też specjalistą nie jestem. Mimo tego, że za młodu byłem częścią filmu Człowiek z marmuru, oczywiście tylko w roli statysty, nie aktora, ale jakoś mi się ta sztuka filmowa nie przykleiła i poświęciłem swoje życie zupełnie innej specjalności. Także tutaj nie będzie wiele sobie przynudzał na razie. Co tu chodzi? No jest to region południowo-wschodni Meksyku, ziemia Majów. No, dżungla jeszcze jest. Z tym, że ta dżungla jest sucha. Ona nie jest taka dżungla typu Amazonii, ale jest, no, może być gęsta i może być trudna do przebrnięcia. Także ten teren, który tutaj zdobyłem, no to musiałem go oczyścić. No na razie nie będę pokazywał efektu tego, bo to jest duży ogród, ale tak teraz w tej chwili muszę oczyścić trochę tego zielska wzdłuż płotu. Także mniej więcej Wam pokażę, jak to się robi. Ja generalnie staram się używać narzędzia, które wymagają jedynie siły ludzkich mięśni. Z paru powodów. Jeden to jest po prostu, nigdzie mi się nie spieszy i jest fajnie i mam dodatkowe ćwiczenie, a drugie to chcę być jak najbardziej niezależny od systemu. Także nie muszę chodzić i kupować benzyny, czy tam ropy, czy tak dalej. Przynajmniej ograniczam to bardzo. Także podstawowe narzędzia do pracy w dżungli to jest oczywiście maczeta, dobrze naostrzona. No i takie narzędzie trochę podobne do sierpu, ale oni to miejscowi nazywają koła. Także to jest bardzo użyteczne do takich jakichś mało dostępnych, gdzieś blisko ziemi, jakichś krzaków, które można, niewielkiej grubości. No oczywiście siekiera. Siekiera jest bardzo ważnym też narzędziem. No i czasami, no niestety czasami jest konieczne używanie piły łańcuchowej, ale też staram się nie używać piły łańcuchowej spalinowej, tylko elektryczną. Dlatego, że do spalinowego trzeba kupować benzynę, trzeba jeździć do miasta. A ja tutaj prąd mam własny, cały system zrobiłem sam, ale o tym też będę mówił później, jak to działa, wbrew temu, co inni opowiadają bzdury na temat systemów słonecznych. Mój jest wspaniały i działa mi bez zarzutów, tylko trzeba po prostu wiedzieć, jak to zrobić, ale tak jak to powiedziałem, o tym potem. Także w tej chwili to czasami to piłę łańcuchową to używam, ale elektryczną, ale generalnie staram się używać narzędzia ręczne do wszystkiego. Także mniej więcej Wam pokażę,
przez chwilę, jak to się tutaj pracuje w tym lesie, żeby te zielska oczyścić. Nie będę tego długo ciągnął, bo to trochę nudne, ale jak powycinam trochę tych krzaków, żebyście widzieli, a później to zatrzymam i po jakichś 2 godzinach, jak opracuję trochę, to Wam pokażę, jaki z tego jest efekt. Także najważniejsze jest to, żeby oczywiście zawsze maczeta była dobrze naostrzona. I też trzeba uważać, bo to machanie taką maczetą, no to też można zrobić krzywdę. Nie należy za bardzo ją ściskać mocno, ale też nie za bardzo, tak trochę jak z mydłem, no jak za bardzo ściskacie, to się wyślizgnie, a jak za mniej, no to wypadnie z ręki i w każdym przypadku jest niebezpieczny, no bo to jest jednak kawał ostrza. To po prostu trzeba taki dać ruch, jak w badmintonie, że to lekko, żeby nie, czy tam w tenisie, żeby nie ściskać tej rękojeści bardzo mocno, ale żeby ona znowu Wam przy uderzeniu nie padła. A to uderzenie to ma być bardziej nie siła mięśni, tylko moment tego samego narzędzia. Także najważniejsze jest też mieć trzeba pilniczek zawsze przy sobie i to co jakiś czas podostrzyć. Także ja to już przeleciałem trochę w moim warsztacie, który Wam też kiedyś może pokażę. No i idziemy. Generalnie są to takie cienkie szczęty, ale to po prostu jest. Trzeba dawać. Nie zawsze idzie łatwo. Trzeba też uważać, bo teren bardzo nierówny.
O, na razie przestanę robić film, a później wam pokażę, jaki efekt jest. O, jestem z powrotem. No już minęło ponad 2 godziny, także mniej więcej możecie zobaczyć, jak to wygląda. Słoneczko już wyszło, także zaczyna się robić ciepło a już nie mam dzisiaj chęci na więcej roboty, starczy. Także tak to mniej więcej wygląda. Tutaj pieski moje chodzą, pilnują mnie, żebym jakiejś głupoty nie zrobił. Tu jest jeden. Tam za krzakami jest drugi, ale to przy okazji wam jeszcze pokażę i je zaprezentuję wszystkie. A to tak mniej więcej wygląda trochę mojej roboty dzisiejszej. Także namachać się trzeba, no ale nie ma co się spieszyć. Czasu jest dużo. A pieski dzisiaj trochę takie przelęknione są. Mam ich tutaj więcej, tylko mam ich tutaj 6. Ale one dzisiaj takie są przelęknione, zlęknione, nie wiem dokładnie jak to powiedzieć. Ale to w związku z tym, że mamy tutaj dzisiaj, to jest 6 stycznia, no to jest 3 króli. A te miejscowe ludy to z jakiegoś dziwnego powodu uwielbiają świętować bardzo skandalicznie, czyli jakieś syreny włączają, brzmi jak to był, wiesz, alarm policyjny jakiś albo strażacki, i petardy, i petardy, i petardy, i petardy, a te psy nie za bardzo wiedzą, co się dzieje. Także dzisiaj będzie cały dzień, prawdopodobnie cała noc będzie dzisiaj tych petard. Także i spanie będzie trudne, no ale nic, no takie są już te miejscowe ludy. Ale z drugiej strony też narzekają, że są biedni, że nie mają pieniędzy, a jak na petardy i na piwo, jak jest impreza, to zawsze starczy, ale to już chyba jest ludzka natura, że jak jest impreza, to na całego, zastaw się, a postaw się i tam nie ma, to tamto. No ale nic, no to już tacy już ludzie chyba wszędzie są. Także tym razem kończę. Później właśnie zajmę się, pomyślę, jaki zrobić następny film, żeby był ciekawszy. Podejrzewam, że zacznę od ogrodu. No i powoli wszystko, co tutaj robię. Także życzę wam miłego dnia i do zobaczenia.